Dzień dobry, witamy się serdecznie kolejnego dnia. Jak widzicie, my dzisiaj na walizkach przypłynęliśmy tym statkiem i mieliśmy tylko 1,5 godziny opóźnienia, więc jest nieźle. Pozdrawiamy serdecznie z El Nido. Jest pięknie, już mi się podoba. Są tu plaże. Na razie wyszliśmy ze statku, znaleźliśmy swoje rzeczy. No i co? Idziemy szukać naszego hotelu, może dadzą nam pokój wcześniej. No a samo miasteczko już z portu wygląda naprawdę super, więc chyba wygląda na pierwszy rzut oka lepiej niż Coron. Do naszego hotelu mamy 800 metrów, więc postanowiliśmy, że idziemy z buta. A co? Trzeba się trochę zmęczyć po 4-godzinnej czy 5-godzinnej podróży na siedzeniu. Niewygodnym siedzeniu, muszę powiedzieć. No i co? Zobaczymy. Ja bym powiedział, że miasto na pierwszy rzut oka jest całkiem fajne. Chyba lepiej rozwinięte niż Coron. Jest głośno oczywiście, ale widać tutaj jakieś hotele, knajpy, miejsca, gdzie można kupić wycieczki, więc no zobaczymy. Patrzcie, na przykład jaka fajna tu uliczka z takimi skałami na końcu. No klimacik jest. Zamarinowaliśmy się w naszym hotelu, dostaliśmy pokój wcześniej, założyliśmy prawie meczujące się koszulki. Idziemy odkrywać Miacho. Dzisiaj dzień prania, także to jest jedyne, co nam zostało. Dokładnie. Ja to w ogóle chcę pochwalić to miejsce, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale to są chodniki. To jest pierwszy raz na Filipinach, kiedy ja widzę chodniki, także jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, mimo że idziemy ulicą. El Nido wydaje się być taką spokojną miejscowością. Trochę przypomina mi Tajlandię, tajskie miejscowości. Osobiście już od pierwszego wrażenia bardzo mi się podoba, dużo bardziej niż Coron. Ale to tylko moje wrażenie. Właśnie do tego El Nido podoba mi się bardziej niż Coron, ponieważ jest tutaj łatwo dostępna plaża. I jest naprawdę śliczna. Patrzcie tylko na ten kolor wody, piaseczku i w otoczeniu takich ślicznych górek. Plaża, na której właśnie jesteśmy, nazywa się El Nido Beach. Tutaj przy El Nido jest więcej plaż, nie tylko ta, natomiast ta jest w centrum miasta. My się zatrzymaliśmy w mieście, także do tej plaży mamy naprawdę bliziutko, a woda jest super cudowna. A my się zatrzymaliśmy właśnie tutaj na coś do jedzenia. Podziwiamy z restauracji widok na plażę i na morze. Jest super, podoba mi się tutaj naprawdę. Są 3 główne sposoby dostania się do El Nido z Coron, tak jak my płynęliśmy. Pierwszy to jest samolot, jest to najszybsza metoda komunikacji, natomiast jest nie zawsze dostępna. My jak sprawdzaliśmy parę tygodni przed wyjazdem, to niestety na daty, które chcieliśmy lecieć, nie było miejsc. Jeśli chodzi o drugą metodę komunikacji, to jest prom, czyli dokładnie to, czym płynęliśmy. Kosztowało nas to 2800 peso filipińskich i miało trwać 3 godziny 40, natomiast trwało około 5 godzin, bo mieliśmy opóźnienie, więc tutaj musicie się liczyć też z tym, że to, co jest na rozkładzie jazdy, nie zawsze jest prawdą. A trzecią metodą, bardzo interesującą, nad którą się zastanawialiśmy, czy by tak się nie przemieścić, jest wzięcie wycieczki 3 dni, 2 noce. Tylko one, jak się tam orientowaliśmy, one kosztowały tak od 18 000 peso i one polegają na tym, że po prostu płynie się z El Nido do Coron albo z Coron do El Nido przez 3 dni i w międzyczasie się zwiedza różne takie wysepki i śpi się po drodze w jakichś tam bungalowach przy plaży, czy namiotach, czy takich bardziej mniej komfortowych lokalizacjach. My tego nie wzięliśmy, ponieważ raz, że stwierdziliśmy, że wolimy osiąść i nie mieliśmy tyle czasu, żeby jeszcze się przemieszczać przez 3 dni, a 2, że będziemy mieć taką fajną wycieczkę, na którą specjalnie tutaj po nią przyjechaliśmy na Palawan za parę dni. Fajna knajpa. To jest prawdziwy food truck, słuchajcie.
Bierzecie takiego jeepneya starego, przerabiacie na knajpę. No i można nazywać się food truckiem. Załatwiliśmy już pranie. Pranie kosztuje 100. Oprócz tego załatwiliśmy wycieczki. Jedziemy w ciągu najbliższych 2 dni na 2 wycieczki. Na wycieczkę A i na wycieczkę C. Co to dokładnie będzie, no to zobaczycie w następnych odcinkach. To są 2 najbardziej popularne wycieczki. Oprócz tego można jechać na Tour B, na której się idzie do jaskiń. Wiecie jak? My jaskinie. I jeszcze jest Tour D, na której się płynie na plaże, takie trochę bardziej ciche i mniej popularne, no ale chcieliśmy zobaczyć te najpopularniejsze widoki najpierw. Puszczamy plażę El Nido. Idziemy teraz na plażę, która znajduje się obok. No i patrzcie, jaką fajną ulicą tam idziemy. To jest normalnie ulica. Tutaj macie morze i plażę, a tu normalnie jeżdżą samochody i motorki. Tu widzicie całe miasteczko El Nido. Jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. No a my teraz zobaczymy, jak tam bezdroża wyglądają. Na razie wygląda to nieźle. Nie ma dużego ruchu. Największy ruch na wodzie. Ciekawe, jak tam ta plaża się prezentuje. Nam najbardziej to miejsce przypomina Krabi, a dokładniej Ao Nang, tylko takie Ao Nang 20 lat temu, bo ta zabudowa jeszcze jest delikatna, jeszcze nie ma wielkiego miasta, wielkich hoteli, tylko małe hoteliki, małe knajpki, wszędzie te skały dookoła, także bardzo, bardzo nam się podoba. No i na pewno w porównaniu z Coron i wydaje mi się, że też w porównaniu z Cebu jest tutaj na razie najpiękniej. Mnie się bardzo podoba. Aż mi się twarz uśmiecha za każdym razem, jak widzę tą plażę i to miasto. No i dotarliśmy na tą plażę, która znajduje się obok El Nido, ale jednak jest już nie przy miasteczku. Też urokliwa. W sumie to jest szeroka. Jak widzicie, jest pusto. Woda jest mega czysta. No i wszystkie te wysepki, skałki widać na końcu. Jest naprawdę spoko. Też małe sprostowanie, a w zasadzie dowód, dla którego mówiłem, że jest tu tak bardzo spokojnie. Jest tu spokojnie, wiecie dlaczego? Bo tu macie plażę, a to jest cmentarz. Tutaj wszędzie to, co widzicie, to są groby. Martwy spokój. Ta plaża za mną nazywa się Kalan. Jest to jedna z plaż z El Nido, którą polecają, żeby się przy niej zatrzymać. Jest to miejsce bardziej spokojne od plaży Korong, która znajduje się po drugiej stronie El Nido. My pewnie tutaj nie zabawimy długo, bo bardziej nam się podobała plaża El Nido niż ta osobiście, no ale chcieliśmy wam pokazać, jak wygląda. I tu można się pochuśtać. Woda jest naprawdę bardzo przyjemna i pływają tutaj ławice ryb, które przed chwilą przepłynęły, ale nie zdążyliśmy nagrać. Jedyny minus tutaj, że są kawałki koralowców i nie jest to taki przyjemny piaseczek, ale woda jest naprawdę jak w wannie. I tutaj też takie piękne posesje są, frontem do morza, frontem do pięknej plaży. Także zazdrościmy, ktokolwiek tu mieszka. Niedaleko El Nido znajduje się też jedna z najpiękniejszych plaż na Palawanie, czyli Nakpan. Niestety jest ona trochę oddalona od miasta, jedzie się tam około 40-45 minut w jedną stronę, więc nie wiem, czy uda nam się tam dotrzeć, ale na pewno postaramy i na pewno polecajka, jeżeli tu będziecie, to pamiętajcie, żeby odwiedzić tamtą plażę. Pokąpaliśmy się w morzu, słońce zaszło za chmurę, więc idziemy dalej na spacer i podziwiamy to piękne miasto. Dokładnie tam, za tą górę schowało się słońce, także zakładam, że jeżeli mieszkacie przy plaży Korong, która jest z tamtej strony, to jeszcze macie słońce. Natomiast w El Nido już nie ma. El Nido słynie z takich pięknych, kolorowych uliczek, a te kolory nadają właśnie takie ocean paki albo jakieś pamiątki. I rzeczywiście bardzo miło się przechadza nimi, szczególnie po zachodzie słońca.
Kolacja kupiona. Niesiemy ją właśnie do naszego pokoju. Jeszcze musimy wstąpić do sklepu po coś do picia. No i będziemy powoli kończyć ten dzień, bo jutro wcześniej wstajemy. To by było na tyle z dzisiejszego dnia. Żegnamy się z Wami z naszego hoteliku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Mamy nadzieję, że koguty Was nie zmylą. Jest wieczór, ani rano. My dzisiaj kończymy wcześniej. Kolacja jest już przyniesiona do pokoju. Kupiliśmy to sobie do picia. Teraz szybkie jedzenie, szybkie przygotowanie na jutro. No i jutro rozpoczynamy serię z naszymi wycieczkami. Także mamy nadzieję, że kolejne odcinki również będą Wam się podobały. Pamiętajcie, żeby oglądać. My tymczasem mówimy Wam cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!